CD Projekt Red zapowiedział Cyberpunk 2077 już w 2012 roku, ale potem wyciszył temat na dobrych kilka lat. Porzucenie projektu gry tłumaczono tym, że dotychczasową ekipę przeniesiono do pracy nad trzecią częścią Wiedźmina i dedykowanym mu dodatkom. Premierowy zwiastun gry pojawił się w sieci ponad 5 lat temu i do tej pory obejrzało go zawrotne ponad 12 milionów internautów. Po 5 latach od opublikowania zwiastuna koncepcyjnego, a także po 4 latach od wejścia w stan hibernacji, oficjalne konto gry Cyberpunk 2077 na Twitterze zostało reaktywowane. Cyberpunk 2077 już na E3 ponownie objawi się światu. Obecność CD Projekt Red na tej imprezie potwierdzono za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej targów. Pojawiły się także informacje, iż producent ma w planach prezentację trwającą aż godzinę. Redaktor naczelny serwisu Every IT pochwalił się, że umówił się z CD Projekt Red na godzinne spotkanie w czasie targów E3 i według moich informacji może to być spotkanie zamknięte dla postronnych widzów. Według Adama Kicińskiego kampania reklamowa gry na pewno nie będzie ekspresowa. Sam Adam Kiciński mówi: chcemy opowiedzieć graczom dość dużo o Cyberpunku 2077. Będzie to nowy tytuł, nowy świat. W związku z tym kampania gry nie będzie kampanią ekspresową. Adam Kiciński, precyzując swoją wypowiedź, dodał, iż chodzi o więcej niż kilka miesięcy. Przypomniał również, że nad omawianą grą pracuje obecnie ponad 300 osób. Fabuła Cyberpunku 2077 ma mocno opierać się na zasadach stołowej gry fabularnej z 1995 roku. Poza tym akcja zostanie ponoć ukazana w widoku z oczu postaci. Wiemy na pewno, że będzie to osadzona w otwartym świecie produkcja oparta na popularnym papierowym systemie RPG Cyberpunk autorstwa Mike'a Portschmidta, do dziś pozostającego w bliskiej współpracy z częścią ekipy pracującej nad grą. Mike do tej pory wykreował 3 edycje tej gry, czyli kolejno Cyberpunk 2013, Cyberpunk 2020 i Cyberpunk V3. Z początkiem 2013 roku amerykański serwis Polygon przeprowadził wywiad z Sebastianem Stępniem, dyrektorem kreatywnym produkcji. W skrócie, fabuła ma przenieść się o 50 lat naprzód względem Cyberpunka 2020, ale miejscem akcji, jakim jest Night City, ma zachować oryginalną atmosferę zagubienia i ucieczki w technologiczne rozkosze. Stępień twierdził, że gra zapewni ekscytującą narrację w otwartym świecie, który będzie kreowany w wyniku decyzji gracza, a sama fabuła mocno uwypukli uzależnienie się od narkotyków i technologii oraz nie zabraknie także cyberwszczepów. Wielu mieszkańców Night City w wyniku takiego okablowania straci rozum i zacznie atakować innych. Stępień wyraźnie podkreślił, że studio dążyć będzie do opracowania systemu, który pozwoli na snucie osobistych opowieści o zastanym w cyberpunku świecie. Tak samo mocno zaakcentował fakt, że deweloperzy będą maksymalnie dążyć do jak najlepszego odzwierciedlenia stołowej gry fabularnej. Pierwsze doniesienia o tym, jakiego rodzaju produkcją będzie Cyberpunk 2077, pojawiły się już w 2013 roku podczas corocznej konferencji SIGGRAPH poświęconej grafice komputerowej i technikom interakcyjnym. CD Projekt Red nie pojawił się w Anaheim osobiście, to jednak na imprezie przedstawiono aktualne informacje dotyczące prac zespołu. Oprócz informacji o Wiedźminie 3, na jednej z plansz pojawiła się wtedy wzmianka o Cyberpunku 2077. Określono go wówczas
jako RPG z otwartym światem oraz naprzemiennym widokiem z perspektywy trzeciej osoby TPT oraz pierwszej osoby FPP. Z umieszczonych przez deweloperów ogłoszeń o pracę wynika, że w grze pojawią się towarzysze sterowani przez sztuczną inteligencję. Deweloperzy chcą przyjąć do swojego zespołu także projektanta do spraw walki. Zadaniem pracownika będzie m.in. dostarczanie zapadających w pamięć potyczek, które zapewnią graczom dreszczyk emocji, a także projektowanie walki na podstawie zbudowanej warstwy narracyjnej i motywów rozgrywki. Zadaniem tego specjalisty, który już de facto jest zatrudniony, będzie tworzenie sztucznej inteligencji związanej z walką, a także towarzyszami. Niewykluczone więc, że w Cyberpunk 2077 pojawią się sterowani przez sztuczną inteligencję kompanii, a nie tylko zwykłe postacie niezależne. Z najnowszych informacji wynika także, że w Cyberpunku stworzymy własnego bohatera i wybierzemy klasę postaci. Adam Kiciński zdementował plotki na temat braku klas postaci w grze, mówiąc: w Cyberpunku 2077 podczas tworzenia postaci będziemy mogli wybierać wśród przeróżnych klas. Mike Portsmith, twórca oryginalnego systemu RPG, na którym bazuje ta produkcja, w udzielonym wideo wywiadzie koncernowi Vodafone zdradził, że kolejny zwiastun powstającego Cyberpunk 2077 powinien skupić się na ukazaniu brutalności fikcyjnego świata. Mike wyjaśnił m.in., że mieszkańcy starają się wykorzystywać technologię, by stawić czoła grupom trzymającym władzę. Niestety, Cyberpunk wciąż nie ma wyznaczonej daty premiery. Nie powinniśmy jednak spodziewać się nowej gry CD Projekt Red wcześniej niż na przełomie 2019 i 2020 roku. Nowe informacje poznamy już za chwilę. Podczas wspomnianych targów E3 światło dzienne ujrzą zapewne nowe, ciekawe informacje, zwiastun, a może nawet gameplay Cyberpunka. Nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać.